Hej, tu Sysia, zapraszam Was na kolejną aktualizację Project Pan. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czym jest Project Pan, to jest to wyzwanie, w którym zużywamy do końca kosmetyki do makijażu. Pokażę Wam dzisiaj, co udało mi się zużyć w marcu, jaki progres, że tak powiem, poczyniłam przy innych kosmetykach, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dzisiaj musimy zacząć od rachunku sumienia, czyli produkty, które wyrzucam, ale ich nie zużyłem. Mam tutaj dwa produkty. Pierwszym z nich jest kolejny już eyeliner w słoiczku z Glam Shopu. To jest odcień Laba, taki koralowy. No i ostatnio właśnie chciałam go użyć i już czuję, już widzę, zobaczcie sobie z bliska, że jest bardzo twardy. Nic się tutaj na palec nie nabiera, można co najwyżej wbić paznokcia. Jest już na tyle twardy, że nie da się go rozrobić z płynem Duraline. Musiałoby być, wiecie, ratio zbyt duże płynu w stosunku do eyelinera i to już nie będzie działać niestety, więc kolejny eyeliner z Glam Shopu, który muszę wyrzucić. Mam nadzieję, że te nowe słoiczki szklane będą jednak trwalsze, bo wydaje mi się, że już mi żaden z Glamu nie został. Aż tak sobie tutaj zajrzę. Tak, teraz mam już tylko te w szklanych słoiczkach, więc no zobaczymy, jak te będą się trzymały. Szkoda, bo dużo tych eyelinerów wyrzuciłam, mimo że lubiłam je i używałam. Także to jest nasz pierwszy rachunek sumienia. I drugim produktem jest taka pomadka. To jest pomadka Beauty Big Bang. To jest w ogóle jakaś taka zagraniczna firma. Ona kiedyś tam funkcjonowała w przestrzeni internetowej i dostałam jakieś takie właśnie pomadki tej firmy. Tak po prostu wysłali mi. Mogłam sobie wybrać kolory i to jest odcień 05 Weirdo. Taki bardzo ciemny, szary odcień. Ja generalnie jej, słuchajcie, nie używałam, bo ona już jest stara, ale tak trzymałam tak na wszelki wypadek, gdybym potrzebowała do jakichś swoich artystycznych wizji mieć taki ciemno-szary kolor. Ona ogólnie na ustach jest tragiczna, bo ona zasycha na taki wiór, na taką skorupę, jest tak nieprzyjemna, że dawno takiej jakby złej formuły nie używałam, ale no jednak dla koloru czasami, mówię do jakichś takich typowo artystycznych wizji, czasami mi się takie rzeczy przydają i nie chciałam tego wyrzucać, ale mam, że tak powiem, zamiennik tego koloru. Zatem te dwa produkty lecą do kosza. Tutaj wywalam tylko eyeliner, te słoiczki zawsze sobie zostawiam. No i przechodzimy do denek, produktów, które udało mi się zużyć w tym miesiącu. Zacznijmy od celu, który udało mi się w ubiegłym miesiącu osiągnąć i jest to róż z Flower Nose. Zobaczcie, że jest już puściutki i ja miałam go wrzuconego na cel, ponieważ część tego produktu jest przełożona do innej paletki, takiej z różami, więc po prostu to sobie chciałam zużyć do końca i myślę, że to opakowanie sobie zostawię i będę miała do przekładania właśnie jakichś innych kosmetyków. Także udało mi się osiągnąć cel, z nim poszło mi naprawdę szybko, bo był jaśniutki i leciutko napigmentowany, więc nie trzeba było tak bardzo z tym różem uważać. Także udało mi się osiągnąć i kolejne opakowanie będzie puściutkie. Następnie pokażę Wam produkty, które udało mi się zużyć. Pierwszym z nich jest, słuchajcie, błyszczyk od Ireny Eris. Jest to odcień Dusty Peach, tylko że ja go delikatnie sobie przerabiałam, dodając fioletowego cienia, żeby był troszeczkę jednak ciemniejszy, bo nie do końca mi pasował. Także możecie zobaczyć tutaj w środku, nie wiem czy złapie się dokładnie na kamerze, ale jest już też wyciągnięte wszystko. Tutaj nie było to łatwe, żeby wszystko wyciągnąć z tego błyszczyka, bo tutaj jest bardzo wąskie opakowanie, więc nie dało się włożyć za bardzo jakiejś szpatuły i tak po prostu co się udało wyciągnąć, to się udało wyciągnąć i tyle. Nie przepadam za tym konkretnym. Nie przepadałam i cieszę się, że go mi się udało zużyć, bo to jednak nie ta formuła, którą lubię i przede wszystkim nie ten kolor, bo jakby jeszcze kolor był zjawiskowy, no to wiecie, czasami tą formułę można tak przymknąć oko, ale tutaj nie do końca mój klimat, ale na szczęście udało się zużyć, wiecie, mieszać z różnymi produktami albo tak sobie wklepywać paluszkiem i też było ok ogólnie na zużywanie. Wiem, że wiele osób uważa, że warto jest zużywać tylko rzeczy, które, wiecie, sprawiają nam przyjemność, ale ja uważam, że z wieloma rzeczami jesteśmy w stanie sobie bez problemu poradzić, właśnie mieszając, łącząc, dodając, odejmując, zmieniając technikę i też można stworzyć, że tak powiem, fajne rzeczy i fajnie sobie danych produktów używać. Także u mnie w Project Pan są często rzeczy, które uwielbiam i lubię, ale są też rzeczy, które po prostu chcę zużyć i już o nich nie pamiętać. Wiecie, o co chodzi.
Także przypuszczam, że to był właśnie taki produkt. Następnie udało mi się zużyć, słuchajcie, podkład. Brawo ja, zobaczcie, że jest już tutaj wylizany, że tak powiem, w miarę możliwości. Udało mi się też szpatułą właśnie troszeczkę powyciągać. Zobaczcie sobie w środku, że jest pusto. Coś tam minimalnie na brzegach, ale to już naprawdę ciężko jest wyciągnąć. Ja polecam Wam właśnie, jak prowadzicie Project Pan i zużywacie kosmetyki, to zaopatrzyć się w taką szpatułę. Przede wszystkim taka klasyczna szpatuła metalowa, fajna do właśnie wyskrobywania, wydłubywania różnych produktów, na przykład kremowych, ale bardzo fajnie sprawdza się też taka szpatuła silikonowa, która jest miękka, bo ona właśnie bardzo fajnie wyciągnie te wszystkie takie, wiecie, resztki jakichś takich bardziej płynnych produktów i łatwo jest właśnie tym sobie w opakowaniu grzebać, bo to się dostosowuje, wiecie, do ścianek opakowania. Także taka szpatuła, ja tą kupiłam sobie, wiecie co, na jakiejś chińskiej stronce, jakieś AliExpress temu, wiecie, coś w ten deseń. Także warto się w takie szpatuły zaopatrzyć, jak lubicie sobie tak właśnie wylizywać do końca opakowania. Następnie udało mi się również zużyć korektor i również z Glam Shopu i to jest ten korektor klasyczny pod oczy. Nie chce mi się tutaj zoomować. Zobaczcie, jak to się prezentuje. I to jest odcień 03. Zobaczcie w środku. Tutaj akurat trochę wydłubywałam szpatułą, ale no dużo jeszcze zostawało tego produktu na brzegach, więc po prostu wzięłam sobie, to chyba nawet jest ten, słuchajcie, puszysty taki pędzel, tak sobie go po prostu wcisnęłam, obkręciłam i wyciągnęłam i w zasadzie wyciągnęłam wszyściutko. On mi się rozczapirzył w szagrze, ale po umyciu i zwinięciu pędzelek powinien jakby przeżyć. Także tu mam naprawdę bardzo ładnie wyczyszczone opakowanie. Ten korektor jest bardzo fajny, bardzo lubię. Słyszałam, że zostają wycofywane, więc też zużywam, żeby Was nie kusić na kanale produktami, których nie ma. No i kolejny produkt z Glam Shopu, czyli konturówka, która była oczywiście już formalnością, bo ostatnio już było no niemalże pusto. No i tutaj możecie sobie zobaczyć, że jest już wszystko, tu już się nic nie wykręca, jest wyciągnięte absolutnie wszystko i to mi się całkiem dobrze zużywało, bo była taka w miarę jasna, więc nawet tak mi kolorystycznie, wiecie, tam coś nie pasowało, to i tak na to można było sobie nałożyć jakąś pomadkę i było ok. Zatem w tym miesiącu udało mi się zużyć 4 produkty i osiągnąć jeden cel. Myślę, że to jest całkiem fajny wynik. Przechodzimy zatem do produktów, których jeszcze nie zużyłam, ale mam całkiem fajny progres i tutaj też naprawdę jest kilka mega satysfakcjonujących rzeczy, więc oglądajcie dalej. Zacznijmy sobie od mgiełki. Tutaj możecie zobaczyć jej aktualny poziom i prezentuje się w ten sposób. Zobaczcie, że idzie mi całkiem fajnie. Tutaj już niedużo tego produktu zostało, natomiast myślę, że tak jak patrzę tutaj na te odległości, no to tak 1,5 miesiąca jeszcze zużywania na pewno mi zostało. Ja zwykle używam jej oczywiście na wykończenie makijażu dla utrwalenia, ale też często korzystam z niej, kiedy nakładam sobie jakieś cienie na mokro, jakieś błyski, wtedy one łatwiej się przyklejają i do pędzla, i do oka, mniej się sypią, także w ten sposób również polecam tego typu produkty sobie zużywać. Baza prezentuje się tak, zobaczcie, że no już naprawdę, zobaczcie ile tutaj pustej przestrzeni już jest w tym słoiku, aż nie chce mi się czasami wierzyć, że ona była pełna, ale tutaj cały czas tej bazy jeszcze jest sporo. To jest gdzieś o tak, tutaj dotąd poziom, a startowaliśmy stąd, więc jest naprawdę spoko, ale myślę, że to na pewno nie jest jeszcze miesiąc, tylko więcej. Także trzymajcie kciuki, bo już chętnie bym sobie, przyznaję szczerze, zmieniła sobie tą bazę na coś innego, ale no, naprawdę, jak tak patrzę na te, wiecie, tutaj puste brzegi, to trochę się jaram, że już tyle tego zeszło. To takie jest, kurczę, niewyczuwalne w ogóle, to jest w ogóle nie męczące. Następnie baza, tutaj nie zmieniłam może tego poziomu narysowanego, bo tutaj ciężko jest to pokazać. Ja starałam się te brzeszki tak, wiecie, obsunąć, obczyścić i tak dalej, ale ten poziom się nie zmienia, bo tutaj robi się od tego kopytka w środku dziura, a po bokach jest ta baza. Nie wiem, czy coś zobaczycie, mogę spróbować Wam pokazać, ale nie jestem pewna, czy coś tu będzie widać. I mówiłam Wam chyba ostatnio, że ona już trochę śmierdzi. No i taki ten zapach już jest taki ostry dosyć.
i ja nie używałam jej zbyt wiele razy w tym miesiącu. Niemniej jak używałam, to nie czułam jakiegoś podrażnienia na oku. Niemniej nie wiem, czy chcę używać, skoro już ma taki nieprzyjemny zapach. Gdyby nie była w projekcie, to na pewno chciałabym się jej pozbyć i chciałabym ją wyrzucić, więc chyba tak zrobię, słuchajcie. No, ten zapach jest taki naprawdę mocny, więc decyduję razem z Wami, że pozbywam się jej, wrzucam ją do rachunku sumienia, ogólnie wrzucę ją do tej puli wszystkich denek, no bo jednak używałam jej długo i starałam się ją zużyć, a że się zepsuła, to już jakby nie moja wina, więc trafia do puli, powiedzmy, zużytych produktów. Tak się zdarza, słuchajcie, jeżeli Wam się zdarzy, że jakiś kosmetyk się zepsuje, to nie przejmujcie się, nie łamcie się, bo to jest normalne, no. Część kosmetyków uda nam się zużyć, a część się po prostu zepsuje. Taka kolej rzeczy. Żyćko, totalnie żyćko. To może pokażę Wam rozświetlacz. Tutaj na pewno troszeczkę jego wizualny aspekt się zmienił, bo on jest taki troszeczkę ruchomy. On jest niby kremowy, ale taki suchawy i on jest jak taka plastelina, więc trochę na pewno zmienia się jego tutaj kształt i forma. Niemniej nie wydaje mi się, że jakoś go bardzo dużo zużyłam, bo jego się nie nakłada dużo. On się nakłada taką naprawdę cieniuteńką warstewką na palec. Więc nie wiem, czy to zużycie jest takie miarodajne, to co widzimy i to, co się faktycznie zużyło. Odpowiednio by potrzebna była waga jubilerska, żeby dokładnie zważyć gramaturę, ale nie mam takiej wagi, więc na razie nie kupuję. W każdym razie, no, używam regularnie, bardzo lubię i cieszę się z jego używania, bo jest mega przyjemnym kosmetykiem. I jak Wy uważacie, że on podeschł, to on jest taki suchawy trochę, ale go wciąż można nakładać. On się wciąż, widzicie, on się wciąż na palec nakłada i on się fajnie przekłada na policzek i wciąż polecam go używać mimo wszystko, naprawdę, jeżeli nawet się Wam wydaje trochę suchawy. Korektor z RMS Beauty prezentuje się tak, tutaj jeszcze cały czas widzimy, że jest go sporo, ale myślę, że jak światło się odbija, to jest widoczne takie, no, całkiem sensowne zagłębienie w tym korektorze. On jest bardzo gęsty, treściwy, więc też nie trzeba go nakładać bardzo dużo. Dzisiaj go w ogóle nałożyłam na całą twarz i nawet naprawdę ładnie wygląda, jestem zszokowana, także jeszcze przede mną trochę zużywania. Jeśli chodzi o puder Blanket, no to tutaj powinny być fanfary, poproszę fanfary. Zobaczcie, jak to pięknie idzie. To jest w ogóle taki niepozorny kosmetyk, bo na początku jest nic. Po prostu nic nie widać, że on się zużywa. Nie ma. A nagle jednego dnia po prostu tak się zaczyna kruszyć, że po prostu całe na przykład te kółeczko się otwiera, no nie? Później znowu przez kilka dni nic i potem te drugie kółeczko się odsłania. No to jest po prostu niesamowite. Bardzo satysfakcjonujące w pewnym momencie. Jak wiecie, jest jakby nie ma w ogóle progresu przez kilka dni, a potem nagle robi się dziura. Także mega przyjemne i właśnie tak 2-3 dni to tutaj jeszcze się kolejne zaczyna kółeczko odsłaniać, także no idzie mi całkiem fajnie, jak na pudernicę przystało. No i lecimy dalej. Mogę Wam też pokazać bronzer. Tutaj jest bronzer Zimna Oliwka z Glam Shopu. On się znajduje tutaj na samym dole. No i zobaczcie, że też jest tutaj całkiem sensownie, fajnie zagłębiony. On był na początku, jak go przełożyłam sobie z opakowania tego oryginalnego, to on był dosłownie na równi w tym opakowaniu. A teraz myślę, że połowa, może nawet ponad połowa jest zużyta. Jakby tak jeszcze obczyścić te brzyżki, to by jeszcze było lepiej widać, ale na spokojnie, mamy czas. Kremowe produkty i płynne jakoś tak mi lepiej schodzą, jeżeli chodzi o bronzery czy róże. No i a propos różu, jak skończyłam no to przełożyłam się na tą pomadkę YSL, którą przełożyłam sobie tutaj. No i możecie sobie zobaczyć, że mamy tutaj już też całkiem fajne zagłębienie. Tutaj sobie zwykle właśnie zeskrobuję taką szpatułką. Jest mi wygodniej. Czasami z palca też, ale jakoś tak wolę szpatułką po prostu. I on jest naprawdę mocno napigmentowany, więc też będzie mi na pewno schodził troszkę wolniej, bo muszę go nałożyć mniej na policzek, no bo jest to też ciemniejszy kolor, ale mamy czas, słuchajcie, mamy czas, więc głównie tą pomadkę zużyłam sobie właśnie jako róż na policzki. Zresztą, jak dobrze pamiętam, to te YSL, one mnie uczulały.
na ustach, także chyba na usta nie będę ich w ogóle nakładać. Co by tu wam jeszcze pokazać? Co by tu wam, może jakieś brwiowe rzeczy? Kredka. No to kredka, nie ta strona, no ta strona. I słuchajcie, ona jest już wykręcona na maksa i prezentuje się w ten sposób. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? To już jest dosłownie formalność. Tutaj na wysokość to mi został dosłownie, nie wiem, milimetr, ale postaram się jeszcze po prostu wykorzystać tą przestrzeń, kładąc tą kredkę o tak i chociaż tak, żeby ją, wiecie, całkowicie na płasko zużyć, bo tutaj od góry to już niewiele użyję, ale tutaj jeszcze z tej strony, bo to takie ścięte jest to opakowanie, więc postaram się w miarę możliwości jak najwięcej zużyć. Na pewno nie będę tego opakowania rozwalać, psuć i wyciągać wszystkiego, ale właśnie takie kredki to zwykle zużywam na płasko. Także tutaj też myślę, że w tym miesiącu się pożegnamy z tym kosmetykiem, nawet szybciej, bo to jest raptem kwestia, no nie wiem, kilku użyć. Jest fajna, wiecie, nadzieja na następny miesiąc, że coś będzie zużyte i jest to właśnie jeden z tych pierwszych produktów, które myślę, że zużyję w przyszłym miesiącu, w tym miesiącu, przepraszam. Podobna sytuacja będzie się miała z maskarą Panorama od L'Oreal, ponieważ ona już jest taka suchawa. Ja tak jeszcze nią tuszuję rzęsy, jeszcze tam, wiecie, gdzieś tam się dopacam nią, nałożę sobie z 3 warstwy i jeszcze ten tusz widać, ale już czuję, że to są ostatnie jego chwile, dosłownie 2, 3 użycia, może tam, wiecie, 4 i to też już jest taka totalna końcóweczka, więc może sobie wrzucę jakąś inną maskarę dzisiaj do projektu, bo ta już jest totalnie na wykończeniu. Teoretycznie już by mogła być denkiem, ale wiem, że jeszcze coś jestem w stanie z niej wyciągnąć, wygrzebać. Wrzuciłam sobie w ubiegłym miesiącu również konturówkę. Tej akurat nie użyłam za wiele, no bo zużywałam jeszcze trochę słodką, a potem sięgnęłam kilka razy, więc tutaj jest jeszcze jej całkiem sporo. Tutaj zobaczycie sobie na zdjęciach porównawczych, czy tutaj się coś zmieniło, jeżeli chodzi o jej poziom. Minimalnie. Tej konturówki jest jeszcze dużo, więc tutaj trochę miesięcy do zużywania na pewno nam zostanie. I to jest parawka z Glam Shopu. W ogóle pokażę wam odcień. Jest bardzo ładnym, takim zgaszonym różem, natomiast róże nie zawsze mi do makijażu pasują, więc też nie jest to taka konturówka, po którą sięgam zawsze i za każdym razem. A, miały być brwiowe rzeczy. To tutaj też mam całkiem satisfying co nieco dla was. Zobaczcie, że to mydełko czarne prezentuje się tak. No czy wy widzicie tą wielką lochę? No to jest po prostu coś pięknego. Wielkie, duże denko. Nie miałam pojęcia, że tyle będę, że tak dobrze będzie mi szło zużywanie tego mydełka, bo jego jest naprawdę dużo. Jak sobie go skrobałam z góry, to nie było widać, ale jak sobie tak biorę z brzegów, to widać, że jednak je zużywam. Więc mega fajnie. Jeszcze kawał drogi przede mną, ale to dziursko, ten wielki pempol mnie totalnie satysfakcjonuje. Możecie obstawiać, ile miesięcy tutaj jest jeszcze używania. Z 4? Rzucam tak, wiecie. Może z 4? Byłoby spoko. Dobra, więc lecimy dalej. Słuchajcie, przełożyłam sobie pomadkę, tą Hand Luxury, ponieważ była już na płasko, a wręcz taka zagłębiona. Ciężko mi było tutaj nabierać ją palcem, więc wydłubałam sobie wszystko, zobaczcie, tu jest puste opakowanie. Wydłubałam sobie tutaj wszystko, co się dało i przełożyłam sobie do opakowania znowu w ogóle Bobbi Brown, co nie, z mojego pierwszego roku wyzwań. I przełożyłam sobie tutaj. Tak się prezentuje. Tutaj z tego opakowania jeszcze parę razy sobie tej szminki użyłam, ale to jest już wszystko, co w tej pomadce się znajdowało, więc teraz będę zużywała sobie właśnie z tego opakowania, bo jest mi po prostu wygodniej paluchem sobie nałożyć, wklepać, czy pomieszać sobie. Ostatnio mieszałam sobie również z tą pomadką i robiłam taki bardziej zgaszony odcień różu. Tak mi będzie teraz po prostu wygodniej ją aplikować, więc teraz update'y będą w formie zdjęć po prostu tutaj bezpośrednio z tego opakowania. Mam tutaj jeszcze kredkę, z którą myślę, że też się pożegnam w tym miesiącu. Dobra, to już jest maks, jaki wykręciłam. No i zobaczcie, że to jest tyle,
Także to jest ten, nie wiem, milimetr kredki. Myślę, że jest to dosłownie kilka użyć, zależy czy bardziej, wiecie, na linię wodną, czy między rzęsami, czy zrobić sobie jakąś bazę, taką kreskę, czy coś. Także już nawet nie muszę jej zakręcać, żeby zamknąć opakowanie. Także myślę, że to jest kolejny produkt, który uda mi się zużyć w tym miesiącu. Także jest kolejna, wiecie, pozytywna myśl i nadzieja na lepsze jutro. Mam tutaj jeszcze błyszczyk i z błyszczyka wyciągnęłam ostatnio stoper. Nie takie ostatnio, bo już tam, nie wiem, z tydzień temu albo ponad tydzień temu. No i zobaczcie, no zobaczcie. Tutaj już jest też prawie że pusto. Jeszcze troszeczkę mi tutaj na dnie, na brzeszku dna zostało i troszeczkę na aplikatorze, bo teraz ten aplikator już nie sięga do dna opakowania, więc to co sobie robię, żeby mi się to wygodnie używało, to biorę sobie jakąś szpatułkę, łyżeczkę, cokolwiek, biorę sobie trochę z dna tego błyszczyka, obcieram sobie, obczyszczam o aplikator, no i potem jak potrzebuję się pomalować, użyć tego błyszczyka, no to mam odrobinkę, sobie nakładam i mogę aplikować. Anyway, tu jest bardzo malućko. Tu jest bardzo malućko, więc ja myślę, że to jest też kwestia, nie wiem, tygodnia, jak będę codziennie używała i reaplikowała kilka razy dziennie, to naprawdę jest to moment i też uda mi się na pewno w tym miesiącu zużyć, także trzymajcie kciuki, żebym nie zapomniała, nie zgubiła gdzieś tego produktu i żeby mi się udało go wykorzystać. No i na deserek została nam paletka i paletka prezentuje się w ten sposób. Nie używałam jej w tym miesiącu zbyt wiele razy, bo nagrywałam odcinek z jedną paletą Cosmic Brushes, z drugą paletą Cosmic Brushes i jeszcze miałam jakieś inne filmy do nagrania, gdzie nie mogłam tego cienia użyć, więc on był użyty dosłownie nie wiem, z 3-4 razy, ale staram się go tak nakładać obficie, żeby jednak ten progres gdzieś tam szedł, żeby był widoczny, więc na zdjęciach porównawczych na pewno jakąś różnicę widzimy. Mówiłam Wam, że nie spieszy mi się z tą paletą i nie mam takiej presji, żeby ją zużywać i jest to prawda, ale z drugiej strony już mam trochę ochotę się jej pozbyć, żeby już po prostu wykorzystać ten cień. Niemniej muszę Wam powiedzieć szczerze, że odkąd nie mam jakby tylu cieni do zużywania, tylko raptem jeden cień, jeżeli chodzi o makijaż oczu. No i teraz wrzuciłam sobie niedawno kredkę, ale to też już taka końcówka i to kredkę brązową, czyli taką bardzo uniwersalną. Naprawdę świetnie mi się funkcjonuje, świetnie mi się maluje, mam przyjemność z makijażu, bo mogę się po prostu bawić, mogę eksperymentować i to mi nie przeszkadza w eksperymentowaniu, bo mogę sobie to wykorzystać, nie muszę, nie mam presji i jest fajnie, jakby mentalnie odpoczywam, ale też nie ograniczam się kreatywnie, bo jednak 2 lata malować się praktycznie w kółko różowymi kolorami było trochę męczące i jednak ja czułam, że ta moja kreatywność w pewnym momencie troszeczkę spadła, bo nie mogłam właśnie nad tą kreatywnością pracować, ponieważ kreatywność to nie jest częściowo coś, z czym się rodzimy. Niektórzy mają większe predyspozycje, umiejętności i kreatywność niż inni, ale jest to element, który trzeba rozwijać, tak jak każdą inną umiejętność, każdy inny talent. Jeżeli nie będziemy rozwijali, nie będziemy pracować nad tym, no to ta kreatywność będzie spadała. I ja czułam, że moja kreatywność spadała i jakiś taki, wiecie, po prostu, wiecie, znam swój mózg, wiem jak on pracował przed Project Pan i wiem jak on pracował w trakcie Project Pan. I ja wiem, że moja kreatywność spadła, ale już czuję, że się rozkręcam, więc fajnie, ja się czuję dobrze. Wiecie, to też jest tak, że jeżeli malujecie się na co dzień takimi, wiecie, totalnymi zwyklaczki sobie lubicie robić, tak zwane, czyli jakiś brązik, czy jakiś delikatny różyk na powiece i codziennie ten makijaż może być ten sam, to myślę, że dla Was zużywanie palety nie będzie absolutnie problemem i zachęcam Was do tego, żeby te palety zużywać. Natomiast dla mnie, dla osoby, która lubi makijaże kreatywne, która lubi eksperymentować z kolorami, z formami, z kształtami, wykończeniami, kolorami ust, kolorami oczu, było to ograniczające. Także dostosujcie Project Pan do Was, do siebie. Wiecie co, szukałam rzeczy, które chciałabym wrzucić do projektu i znalazłam, że mam jeszcze jeden eyeliner z Glam Shopu i to jest odcień Fajrant. No i niestety, zobaczcie.
siuchi. Także ten niestety również trafia do rachunku sumienia, leci do śmieci. A z produktów, które chcę dołożyć do projektu, to będzie to maskara Zalotka brązowa z Glam Shopu. Tutaj już ta maskara mi się kończy, a tą też często używam, szczególnie w takich codziennych makijażach, więc myślę, że spokojnie sobie ją zużyję, mimo że jest brązowa, więc też nie używam jakby do każdego makijażu, ale myślę, że tutaj też powinno mi pójść spoczko, więc wrzucam sobie tą maskarę i wrzucam sobie kredkę do brwi, bo wiem, że za chwilę zużyje mi się ta ze Starsów, a tutaj też mam taką końcówkę, jest to kredka Claresa Bromance i odcień 01 Soft Brown, zobaczcie, że mam jej raptem tyle. Także to też powinien być moment, żeby ją zużyć, szczególnie, że to jest ta taka super cieniutka. Także te produkty zacznę sobie używać, jak zużyję tamte, a już bardzo blisko do tego. I słuchajcie, na razie tyle, bo widzę, że generalnie wszystko mam, wiecie, baza, puder, produkty do ust, do oczu, wszystko. Nie mam podkładu, na razie nie chciałabym, że tak powiem, się tutaj skupiać na podkładzie. Może właśnie poużywam sobie trochę tego korektora w formie podkładu i ewentualnie zobaczę, może dorzucę sobie w przyszłym miesiącu. Na razie chcę sobie odpocząć od używania jakiegoś jednego konkretnego, także no to co, słuchajcie, tyle. Jak chcecie przyłączyć się do Project Pen, to pamiętajcie, że moment idealny jest zawsze. To nie jest tak, że musicie startować na początku roku albo być, wiecie, przez cały rok w tym wyzwaniu. Możecie sobie wziąć kilka miesięcy na tapet, jakieś produkty do zużywania. Możecie przyłączyć się w kwietniu, w lipcu, w październiku, obojętnie, kiedy tylko macie ochotę. Także zachęcam również do zaglądania na naszą grupę wsparcia Project Pen Polska, gdzie motywujemy się wzajemnie. No i jeżeli lubicie tego typu odcinki, moje aktualizacje, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie po sobie jakiś ślad, komentarz, kciuka do góry, żebyście nie przegapili nowych odcinków, również subskrypcję. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, pa!